Teraz jest inny jeszcze temat, bardzo poważny, bardzo. Ten temat to smarowanie centralne. Nie za mądre. I to biedna smarownica. Do tego to już chyba raczej z tego nic nie będzie. Pokażę wam, co się stało. Albo jakiś ktoś, kto trochę w głosie brzmiał, jakby był księdzem. 30 000 na moją nową ciężarówkę. Na wózek zostawiłem, bo ja nie wiem, czy takich samych ci nie dałem. A nic ci tam z wózkiem nie zrobiła? No dobra, jakoś to będzie. Ciężko jest w niedzielę wyjeżdżać z domu, to jeszcze tak przed obiadem, ale skoro już jesteśmy, róbmy tą robotę. Mój worek marynarski jest dzisiaj mega ciężki, ledwie co go niosę, ale jak zobaczycie, co w nim mam, to padniecie z wrażenia. O, ciężko. No więc słuchajcie, bo już w sumie nagrałam unboxing mojego worka marynarskiego w formie pionowej, więc nie zobaczycie, ale co w moim worku było takiego niestandardowego, to uchwyty pod gabarytki, czyli pod tablice ostrzegawcze. Dwie takie, uwierzcie mi, że to jest dosyć ciężkie, ale się zmieściło do mojego worka. To robiło wagę, więc gdzieś sobie tutaj muszę położyć, ale gdzie właśnie, widzicie? Gdzie? To już nie wsadzę w chłonicę, więc gdzieś to muszę zanieść, a resztę to już widzieliście nieraz. Kombinezon, wyprane rękawiczki robocze i z nowych rzeczy taśma do mierzenia, stara się psuje i głośnik takiej do pracy. To teraz to wszystko wrzucę, chociaż teraz tak. To damy tu, to damy do środka, to zostawię na zewnątrz. Na razie zostawimy gdzieś tutaj. A teraz pakujemy torbę z jedzeniem. Co jest gorąco, dosłownie jest gorąco. Generalnie to Wolwek już jest tak zaprogramowany w końcu, że się lodówka nie wyłącza przez weekend, bo on dawniej był tak zrobiony właśnie, że się lodówka po 9 godzinach, czy po 12? Szybko się w każdym razie wyłączała, więc jakbym coś zostawiła na weekend, to by było zamrożone, ale poprosiłam właśnie o to, żeby to zmienić. Więc widzicie, jest mróz w lodówce, więc tak, to są słuchawki. Tu jest, troszkę się zmęczył, ale jest pomidor od rodziców. Taki, wiecie, z własnego tunelu. Zjemy sobie go, ale damy też do lodówki. Tu jest woda, tu jest moja kanapeczka, też damy do lodówki, bo jest gorąco jednak. No i tutaj przykryte ręcznikiem. Po pierwsze pierogi od mamy, nawet dojechały. Widzicie, troszeczkę się zaczęły rozmrażać, ale nie bardzo. To się troszkę rozmroziło. Niedobrze, bo to tak niedobrze jest rozmrażać i zamrażać jedzenie, no ale trudno. Dajemy to. To na wypadek, jakby się nas wysłali na Niemcy. Tam Maczwid nie sięga. Teraz jest inny jeszcze temat. Bardzo poważny. Bardzo. Ten temat to smarowanie centralne. Ono miało już być nabite w tamtym tygodniu. Poziom jest niski, jeszcze wystarczający, bo do zerowego bym absolutnie nie dopuściła, ale jest niski i trzeba go nabić. A pamiętacie, jak już dłuższy czas temu było tak, że do mojej smarownicy nalała się woda i był taki smar, który trzeba było częściowo wywalić, no więc podejrzewam, że teraz jest sytuacja taka sama, bo przecież jak ostatnio specjalnie położyłam tą smarownicę należąco i tam się wylewała woda. Woda pewnie powinna być na górnej warstwie, natomiast zobaczymy, to pójdzie dzisiaj. Dzisiaj to trzeba zrobić, jest jeszcze trochę czasu do startu, więc słuchajcie, nie chcę, ale muszę. A akurat jest spokój, nikogo nie ma, to będę mogła spokojnie pracować. Chodźmy. Oczywiście zaczniemy od odpowiedniego stroju, czyli tak, tu buty robocze. Tu kiedyś miałam rękawiczki takie gumowe. Gdzie one są? Widzę, że tam. Ja się tutaj za kadrem przebiorę. Dobra, już jestem w swoim stroju paradnym. To jest pierwszy. Dobra. To już niech sobie zostanie tu na później. Teraz tak. Rękawiczki. Czyli nie będą za cienkie, ale wyciągniemy sobie kilka. Też worek od razu
przyda na pewno. Śmieci. To i to. I tak. Tych mi szkoda na smar. One będą szły do pracy i teraz tak, żeby to smarowanie się mogło wydarzyć, trzeba będzie nałożyć smar. I w końcu kupiłam sobie, słuchajcie, narzędzie do nakładania smaru. Nie wiem, czy dobre, czy złe, po prostu najlepsze, jakie wymyśliłam. Jest to bardzo specjalistyczne narzędzie, chociaż generalnie to bardziej murarskie. Ale dobrze się będzie nakładać? Powiedzcie sami. Dobrze. Już coś mamy. Potrzeba teraz jeszcze tego tak, smarownicy, smaru, przewodów pneumatycznych, rękawiczek i... Gut. Widać, że się z niej tutaj troszkę wylało. To dobrze, że się wylało. Żałuję, że jej tak od razu widzicie nie dawałam. Ja to jakaś czasami jestem taka nie za mądra. I jeszcze jest to dolanie oleju. I ta biedna smarownica. No, troszkę łańcuchy przykryły. Ja bym w ogóle chciała z tą smarownicą stąd wyjść i dać ją tam, tylko ona, nie pamiętam, czy nam się tam mieściła, chyba mi się nie mieściła. Ale musi być pod dachem, bo widzicie, inaczej tędy, o tego po rurce sobie się zlewa powoli tam woda do smaru. Zdawałoby się, że jest szczelna, ale niestety nie jest. Dobrze, otwórzmy ją i zobaczmy, co tam się będzie działo w niej. Jest okej. Jest tak, się spodziewałam, że jest troszkę wody. Nie potrzebuję tam tego pudełka. No. I tutaj też jest jeszcze woda, ale nie ma już smaru praktycznie. Jak widzicie, więc spoko. Wyczyścimy, wytrzemy, damy nowy smar i tym razem już po prostu będzie leżała schowana. Czekajcie. O nie. Do tego to już chyba raczej z tego nic nie będzie. Pokażę wam, co się stało. Patrzcie, ona jest pomalowana i tutaj jest farba. I ta farba, jak widzicie, generalnie zeszła. Więc takie coś, jak mi się dostanie do układu, taki opiłek, no to przecież zatka kalamitkę. Widzicie? No nic. Smarownica nie była przystosowana do tego pewnie, żeby stać na powietrzu i też nie była przystosowana do tego, żeby się do niej w rezultacie nalała deszczówka. No to po robocie. No dobra, jedyne co mogę zrobić, to po prostu wstawić ją z powrotem, gdzieś ją wywalić, jak będę wracać po trasie na jakichś odpowiednich śmieciach. Tutaj na firmie, wiecie, nie będę takich rzeczy wywalać. No i w międzyczasie sobie zamówić tutaj nową smarownicę pneumatyczną. Mój błąd. Była jedna z tych lepszych, natomiast wiecie, brakuje mi tutaj zabudowanego balkonu na tej naczepie. Ale z drugiej strony, jakbym miała zabudowany balkon, teraz bym musiała wszystko rozebrać i już bym nie dała tego rozebrać. Radę tak ostatnio, że poskładałam coś tam do Volviego, coś tam poupychałam i po robocie, nie? To już by się nie dało, to już by trzeba było jednak, niestety, ale jakieś wózki widłowe i tak dalej, i tak dalej. Wszystko ma plusy i minusy. Wniosek mój jest taki, że muszę sobie kupić niższą smarownicę, żeby mi się mieściła do skrzynki i już wtedy będzie nastało dobrze. To na razie idzie tu z powrotem. Tu. To damy o tu. Oj, to smarowniczko. Ja to jestem, nie? Co chwilkę coś zepsuję. Co chwilkę. Się narobiłam. Po robocie. Niedzielna praca w gówno się obraca. Dlatego tego nie robiliśmy. Prawa do prawej. Teraz się tutaj schowam za kamerę. Smarownic w sumie szukać nie będę, bo po prostu zadzwonię do jakiegoś autosa albo czegoś w tym stylu, zapytam się, co mają dostępne, po prostu coś wybiorę i już. Karta kierowcy.
2 miesiące terminu ważności. To teraz w międzyczasie poskładam tą rolkę, co nagrywałam o tym, co to ja nie mam w tym swoim worku marynarskim. Jeżeli mnie nie śledzicie na Instagramie, to słuchajcie, tu jest mój Instagram. Żaden inny. Nie ma innego konta, z którego ja bym do kogokolwiek pisała. Ja nigdy do nikogo nie piszę. Korzystając z okazji, powtórzę, nie dajcie się nabierać na fałszywe konta. Ja do nikogo nie piszę. Z Instagrama, TikToka, Facebooka, YouTube'a, Telegrama, Whatsappa, wiadomości, do nikogo nie dzwonię i tak dalej. Tu jest mój jedyny Instagram. Tu jest mój jedyny TikTok. Tu jest mój jedyny YouTube. Tu jest mój jedyny Facebook. Dalej ja wciąż do nikogo nie piszę z Facebooka, z Messengera, z niczego, więc... I tu jest jeszcze mój LinkedIn. To jest lista moich kont. Jedyny. Pamiętajcie, ja nie mam konta na X platforma, nie używam Telegrama, w ogóle nie mam Telegrama i do nikogo nie napiszę w Whatsappie, z nikim nie prowadzę wideo rozmowy, nie mam konta na OnlyFans. Generalnie, jeżeli z kimś flirtujecie, to się podaje za mnie i nawet czasami rozmawiacie przez wideo rozmowę i wygląda jak ja i ma mój głos i potrafi nago obierać mandarynki przed kamerą, to nie ja. I te nagie zdjęcia to też są wszystko sztuczna inteligencja wygenerowała, a wy za nie płacicie. Jak już macie płacić, to generalnie tutaj na dole, o tu, albo tu, nie wiem gdzie. Pokażę wam tutaj strzałką w edycji, gdzie jest przycisk wspierania kanału. Jeżeli chcecie płacić mi kasę, to tam naciśnijcie i tam możecie wybierać różne opcje. Tam nie wspierajcie, jeżeli chcecie. Tam. Ja mam kasę na paliwo, mam kasę na leasing, mam kasę na telefon, mam kasę na internet. Nawet nie wiem, do czego się używa kart Steam, bo piszecie mi często, że te fałszywe konta wyciągają od was karty Steam. Ja w ogóle nie wiem po co oni z tym robią. I właśnie, nie ma żadnych klubów elitarnych, ani gold, ani żadnych luksusowych fan klubów, gdzie się kupuje jakąś kartę fana i się wtedy ma ze mną spotkanie. Nie ma czegoś takiego. Niektórzy z was pewnie nie wiedzą, o co chodzi, ale chodzi o to po prostu, że dzwonią do mnie ludzie, konkretnie do mojej siostry. Mówią, że potrafili przelać na przykład 5000 zł na paliwo, że nie wystałam na granicy, na środku pustyni, na granicy pomiędzy Polską a Niemcami. Nie ma pustyni, ale ludziom z innych kontynentów takie rzeczy można wkręcić. I stałam bez paliwa, bez wody i jedzenia i to była pustynia. Pustynia Zgorzelec, pustynia Olszyna, pustynia Świecko, pustynia Kołbaskowo, wiecie? Śmieszne, ale to szkoda, bo ludzie naprawdę wydawali ostatnie pieniądze. Albo 1000 zł za jazdę ze mną w kabinie. Ostatnie 1000 zł, które ktoś miał na życie, bo go wywalili z mieszkania. To on przelał komuś na to, za to, że będzie jeździł ze mną, a nawet nie za tydzień, tylko miesiąc chyba właśnie, że będzie mógł ze mną mieszkać w kabinie. To ostatnie 1000 zł, jakie miał na życie. To po prostu te konta nie mają naprawdę żadnych skrupułów. Albo jakiś ktoś, kto trochę po głosie brzmiał, jakby był księdzem, przelał podobno 30 000 na moją nową ciężarówkę, której ja nie kupiłam. To są poważne sprawy, ja się śmieję, ale to śmieszne nie jest. Nie dajcie się po prostu, nie dajcie się. A najlepiej to zgłaszajcie na policję. Ja to zgłosiłam na policję, na prokuraturę. Jeżeli przelaliście jakąś kasę, zgłoście to na policję. Ja się będę cieszyć, pomożecie mi. Bo niektórzy dzwonią i mi grożą, że zgłoszą to na policję. Ja mówię, no właśnie, zgłaszajcie. Że to niby ja naciągam. No dobrze, ścielimy łóżko, żeby było gotowe. Na po pracy. To są kosmetyki. Idziemy tu. Generalnie to oczywiście, że nie zszyłam poszewki, ale zamówiłam nową. Będzie jutro. Całkiem się podarła. Całkiem. Ale wiecie, jak to jest weekend, 36 godzin, przyjeżdżać do domu, jeszcze rozkładać maszynę do szycia? No ciężko. Ona już naprawdę 5 lat ma. To już jej się należy. Wieczny odpoczynek. A na tą noc jeszcze podziała. Zapowiada się gorący tydzień i to generalnie zastanawiałam się nad tym, czy w ogóle ubierać kołdrę. Bo to jest tak,
że ja bez przykrycia nie potrafię zasnąć. Muszę się czym przykryć, ale z kolei pod kołdrą jest mi gorąco i może być w tym tygodniu spać pod całą poszewką na kołdrę. Czy ja potem będę spała o tak o? Czy ja dam radę tak spać, czy nie? Według was? Tak wiecie, jak się śpi. A może by w ogóle jeszcze zrobić tak, po amerykańsku, że tam będę miała kołderkę, w sensie poszwę, a na to kołdrę. Jak coś tak sobie troszkę wywinąć i tak, nie? Co myślicie o tym? Jak będzie mi gorąco, to po prostu to ściągnę. Nie wiem sama. Może tak spróbujemy? Spróbujmy. Najwyżej ubiorę. To najlepszy wynalazek. Torba taka. Tu co? Takie rzeczy. Jeszcze coś jest. Worek jest generalnie głęboki. Volvi ma wielkie schowki, a Volvek ma niestety, ale niziutkie i się niczym nie mieszczy. Nic, pójdę jeszcze obczaić ładunek dookoła, czy łańcuchy trzymają. Będę gotowa do jazdy. A widzicie, to też jest takie. Jest dobrze, Volvek i ja gotowi do jazdy. Cześć! Naładujemy mikrofony, po to, żebym mogła ich nie używać. Nawigacja. Słuchajcie, okazało się, że jadę drugą turą, więc pierwsza ekipa już pojechała. Ja muszę poczekać na swoją kolej i w takim kontekście to ja... O, tak mi odpadł. Teraz to naprawimy. I ja to generalnie w takim wypadku jestem głodna. I koniec. I sobie zjem w końcu tą konserwę, o której myślałam. Już długo. Zobaczymy, czy to jest dobre jeszcze, ale konserwy się przecież nie psują. Ale ona z rok tutaj jeździ. Ma jeszcze termin ważności, więc zakładam, że będzie ok. Gdzie jest mój ręcznik papierowy? Sobie przygotujemy śmieci. No dobrze, tą konserwę polecił mój pan na giełdzie w Rzeszowie. Wygląda o tak. I to jest łosoś w pomidorach. Ciekawe, że łosoś, prawda? To nietypowe. Pamiętam, czy ją jadłam, czy nie, ale... No Kuba, możecie wychodzić, tu czyste. Na krzut. Jest dobra. Taka ostra. Fajna. Wszystko tu idzie, prawa strona jak coś czysto. Gdzie jest folia? Ja tu mam taki plan, żeby to dać tu, to dać tu. No, mogą panie też? Zawiązać. I być tak. I się modlić, żeby się nie przycięło. Teraz mogę odpoczywać dalej. Osobowe bezpiecznie, strona. Piwo nawet udajemy. Że już od razu teraz, tak? No, jedziemy do tyłu. Okej, Mareczku, podasz mi kilometry jeszcze? To wszystko. Czekamy na nich, nie? Prawa to bezpiecznie, prawa na bogato. Spróbujemy, tam patrz, żeby nie zaszło bardzo. Dobrze, dobrze, do petodów mamy jeszcze jakiś metr. Idziemy, bezpiecznie wszystko. Dobra, przenosimy się na rozładunek. Dobra, jadę zamknąć krzyżówkę.
nic takiego ciekawego. No słuchajcie, dojechaliśmy. Teraz sytuacja wygląda tak. To trzeba poczekać. Będę się gdzieś przestawiać, więc się nie będę jeszcze rozpinać. Ale się przynajmniej ubiorę odświętnie do rozładunku. No dobra. Porozpinałam się, silnik się schłodził. To można teraz czekać, aż mnie rozładują. Bo dzisiaj jestem ostatnia. Godzina 3, a ja kończę pracę. No, tym razem... Oczy rozwiązane. Trzeba iść szybko spać. Dobranoc. Zobaczymy rano. No dobrze, to dzień dobry. Morgen. Morgen, tu się robota już, wiecie, dzieje. Więc... ciasteczko z makiem. To jest drugie śniadanie. A, śniadanie jest takie. Tropikalna granola z jagodami akai. To jest kokos. Lubię kokos. Tu jest podwieczorek. Tu jest obiad. Dorsz czarny. Tikka masala. O, dobrze. Bardzo lubię hinduskie. I to jest krewetki. I takie tam widzicie. Awokado, więc tak. Stawiamy śniadanie. To też od razu na wierzchu zostawiamy. Ja generalnie to uwielbiam kokosy. Więc zawsze jak jest coś kokosowego, to mnie to cieszy. Natomiast ciekawostka, że sama z kokosów za bardzo nic nie robię. Mleczka kokosowego w ogóle nie używam. Czemu? No nie wiem. Ale jeść bardzo lubię. No dobrze. Zjedzone, idę w takim razie na załadunek. My jeszcze nie, ale tam już się chłopaki ładują, więc idę tam jakiś łańcuch zapiąć. Albo podać chociaż. Dawaj. A ty trochę nie opuszczałeś? Nie opuszczałem. Wjechałam na halę, bo otworzyli bramę, to wzięłam, wjechałam, nie? Ale się okazało, że jeszcze nie. Muszę wyjechać, ale żeby wyjechać, to muszę z pilotem. No, tylko te druty z drugiej strony, nie? Co? Te druty z drugiej strony. Co tam z drugiej strony? Te druty takie. Dawaj. Jedziemy. Dawaj. Dobra, starczy. No to dzięki. No i słuchajcie, nie wiadomo, czy dzisiaj będę ładować, czy nie, to też biorę się za czyszczenie fotela. Gdzie to jest ten zestaw, który mam. Powiem wam, że jeden fotel, a ja już pół z tego zużyłam to. Chyba za dużo używam. Albo nie wiem co. Albo to jest zestaw na jeden raz. Nie, tutaj sobie troszkę umyłam. A to działa właśnie tak, że to jest pianka do czyszczenia. Pachnie jak taka pianka z szarego mydła. Czyści się szczoteczką. Później się wyciera szmatką. Widzicie? Tutaj zrobiłam tą szramę, nie wiem czy widać, spodniami Straussa, dlatego przestałam nosić te swoje spodnie robocze Straussa. Dobrze, podłokietniki i boczki jeszcze. Dzisiaj jedziecie zrzucać, przeładowywać, czy co? Jedziemy, wiesz co, tam dwa elementy na kurzarnię wywieźć. A, okej. Dobra, teraz jeszcze boczki. Czyli teraz to. Od szwu do szwu, bez chwilcia. 3-6 miesięcy? Aha, to taki rzadki jest. Wydaje mi się, że skończone, nie? Jak myślicie? No to teraz wysnąć. 3-5 minut i tyle. I efekt ma się utrzymywać 3 do 6 miesięcy. Ciekawe, nie? No patrzcie, czy coś to daje, czy nie. Ja się generalnie nie znam na pielęgnacji skór, więc no patrzcie.
wygląda po nałożeniu. Co? Proszę? Po szóstkę na halę 2. Już teraz? No dobra, teraz się odpalamy i jedziemy się ładować. Dobra, muszę zdjąć jedne podbudowy, a załadować inne. Taka sytuacja. Chcę zdjąć pod suwnicę, muszę wjechać. A ta kierownica jest mięciutka teraz, ja nie mogę. Zrobione, teraz jedziemy po ładunek. Iwona? Jestem, no. Słuchaj, musisz jechać na kruszarnię, podkłady ci tam załadują dwójki. Bo tu nie ma nigdzie dwójek. Wiesz, gdzie jest kruszarnia? Gdzieś tam wyjście, że za bańkiem, tak? Witaj na piątkę. Okej. Za bankiem wyjeżdżasz na drogę główną i za bankiem po lewej stronie takie dwa pachołki, taka wiesz, już wjazd jest rozwalony, nie? I tam skręcasz w lewo, tam będziesz widziała ciężarówki stoją. Dobra. Podejdź do Jackowi, powiedz taki w okularach chłopak, co z ulicą jeździ, żeby ci wózkowy rzucił komplet dwójek. A tak w międzyczasie to Wam pokażę, jak dzisiaj wyglądają opony, które myłam. Pierwszy raz mnie dzisiaj skierowali na ten plac. No akurat po myciu opon, no widzieliście? Ale patrzcie, że to czynidło jednak fajnie zrobiło robotę, nie? Ładnie wyglądają opony, bardzo ładnie. Nie takie bez zacieków. Dobrze to wygląda. Dobra, mamy podkłady. Jedziemy na załadunek. Ja biorę czwórkę, a pan piątkę i szykuję podkłady. Dobra. Ja wózek zostawiłem, bo ja nie wiem, czy takich samych ci nie dałem. Ej, że Góra, dół. A nic ci tam z wózkiem nie zrobiła? Nie mam. Mam bez włączonych baterii. Na dzwonię, będziemy cię tu wprowadzą na halę, nie? Bo to gdzie wjeżdżamy w ogóle? Tamtą halę, czyli tutaj za tymi betonami w lewo. Przodem czy tyłem? Tyłem, tylko tyle, że my wjeżdżamy od tej strony, bo tam po krzakach się bardzo idzie kabina. No właśnie widzę, że to tak bardziej wygląda, jakby przodem wjeżdżać niż tyłem, więc... Także my się tu odwracamy i od tej strony jedziemy już tyłem na prawe lustro, nie? No dobra, to się obrócę pierwszym. Tylko... Dobra, wiadomość. Załadowałem się. Gorąco. Trochę się zmęczyłam, ale tak naprawdę nic nie zrobiłam dzisiaj za bardzo. Takiego, więc nie wiem, na jakiej podstawie czuję się zmęczona. No nic. Chyba sobie zmienię tą dietę na jelita wrażliwe. Bo ja generalnie to nie mam jelit wrażliwych, na szczęście. Na tą Vega Fish też, bo ona jest dobra, ale tam nie zachwyca. No więc będzie chyba jeszcze jeden trening, bo się okazało, że jest źle podkłady włożone pod ładunek. Trzeba jechać, porozpinać wszystko i podnieść, ustawić dobrze podkłady i spędzić jeszcze raz. Tutaj mają bardzo restrykcyjne wymagania i instrukcje. Po robocie nie ma jak to 2 razy tą samą robotę robić. To jest wręcz wspaniałe uczucie. Idę się kąpać. To jest wspaniałe tutaj na firmie. Wiecie, że jest prysznic, jest ciepła woda. Jak się długo kąpię, to już się kończy. Każdą ciepłą wodę potrafię wykończyć. Ale jest. Taki sprzątany nawet.
Jaki dzisiaj taki dzień jest, wiecie co, że mi smutno jest. Nie wiem, co dalej z tą robotą, niby jest, niby nie ma. Nawet nie wiem, czy jutro w końcu ładuje, czy nie ładuje. Wszystko takie jest patykiem po wodzie pisane. Jutro się dowiemy, co dalej. No nic, najwyżej weźmiemy Wolfiego i pojedziemy gdzieś. Nie? Dobry, jest 2:30. Dzisiaj startujemy później. A raczej nad ranem startujemy. Byłam na zewnątrz w toalecie i powiem wam, że w sumie nic nie wiem. Chyba trzeba zrobić kawę. Ale pościelone. Już? Może lepiej już nie robić tej kawy? Nie spadaj, no. Wiecie, że jak ja spałam przy tak otwartej szybie aż. Ja też zasuniemy. Źle założyłam filtr? Wow. Kurczę, że jeszcze tak można zrobić, no. W sensie, ja dobrze nasypałam, ale widać, że po prostu się złoży. Fajt łapa. Ale wiecie co? Dzisiaj jest pełnia. Idę, myślę, co ja dzisiaj tak się chodziłam, źle spałam. Patrzę, a tam taki księżyc. Pamiętacie, co kupiłam nowy pistolet? Ja go też muszę odpinać, bo syczy z kolei, jest nieszczelny. Słyszycie? Kto pierwszy jedzie? Ty pojedziesz pierwszy na sekundkę. Czyli możemy już, czy mówiłeś, że jeszcze sekundkę? Sekundkę, bo Janek koło mnie był podpis prawy, to zaraz skoczę w ten, to wyprowadzi nas. Dobra. Ja tak samo do tej pory nie lubię pierwszej jeździć, bo jak się jedzie pierwszy w konwoju zawsze musi informować o tym, co się dzieje. A czasami się dzieją niespodziewane rzeczy. I ja wtedy zamiast dać szybki komunikat, to się zastanawiam, jak to powiedzieć. Zamiast szybko działać, to się jąka. Ale to powinno mi wystarczyć. Dobra. Dobra, Iwona, może dawać do tyłu. Do lewej sobie weź, do lewej. Dobra, jedziemy. Możesz kolejność do prawej sobie trochę. Jeszcze do prawej. Nie, dobra, starty, idź tam. No może wyjdę po tej stronie. Dobra, to jedziemy. Śmiało. Daleko, fajnie daleko. No, jedziemy. Możemy. Jedziemy. No, co tam u ciebie? Jedziemy. No to jedziemy.
będzie możliwość, to zobaczymy, czy ta naczepa jest po prostu. She tastes like she tastes like she tastes like she said she Jak dostajemy? A tutaj do końca parawan, gdzie pod całą siatką po lewo i po prawo szerokości. Dziury! Czy ja mam stanąć obok ciebie? Tak, tak. Dobrze, to trzymajcie się tam, na razie, do zobaczenia. No, do zobaczenia na razie. No dzięki, trzymaj się, cześć. Teraz jest taka akcja, że rozpinamy się, żeby ładunek był gotowy do zdjęcia i idziemy spać, bo obsługa przychodzi dopiero za 2 godziny. Zajdą kiedy będą chcieli, a ja będę sobie spała. Wspaniały plan. Nie podoba mi się tylko ta część tego planu, że teraz trzeba się ubrać i rozpinać te łańcuchy. Wolwek odpoczywa. Ja jedę spinać szybko, rozpinać. No dobra, i już jest po robocie. 20 minut, ładunek rozpięty. Chyba tyle. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersoli. FAB 3875